dzisiejszym odcinku powinklujemy po austriackiej oraz po włoskiej ziemi, polatamy trochę dronem, zrobimy sobie nietypową sesję fotograficzną, odwiedzimy Jauchenpass Passo Giovio oraz będę uciekał przed dwoma policjantami. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku ruszamy z miejscowości Spisz, gdzie mamy nocleg po stronie austriackiej, czyli powtarzamy trochę trasę z poprzedniego odcinka drogą SS40, natomiast nie odbijamy tutaj na Stelvio, tylko jedziemy w kierunku SS38 na Jauchenpass Passo Giovio. Jak dotrzemy do końca do miejscowości Casateja, robimy nawrotkę i wracamy do miejscowości Świętego Leonarda, gdzie robimy pauzę. Dzień dobry internecie. Mamy drugi dzień naszej wyprawy po Austrii, Włoszech i Szwajcarii. Obecnie wyjeżdżamy z naszego miejsca noclegowego w miejscowości Spisz z apartamentu Haus Julia, który serdecznie polecamy. Miejscówka naprawdę godna uwagi. Tym razem, jeżeli zauważyliście, no to nie poszliśmy w prawo w kierunku Szwajcarii, tylko odbiliśmy w lewo w kierunku Austrii, żeby przejechać się tymi fajnymi agrawkami, gdzie wracaliśmy wczoraj w Ulewie już pod koniec, także odsyłam też Was do pierwszej i drugiej części niniejszej playlisty, żebyście zrozumieli mniej więcej, jak to wszystko tutaj wygląda. A my tymczasem jedziemy właśnie tymi fajnymi zakrętami po stronie austriackiej, aż dobijemy do drogi 180, która pokieruje nas do granicy z Włochami. Może mają Gretex na zewnątrz. One hour later. Danke, Mr. Gansin. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Bitte. Regnet noch. Miało od 9 padać i pada. Ujechaliśmy zaledwie 20 km i zaczęło już padać, więc musieliśmy się przebrać w przeciwdeszczówki. Ja ubierając ten cały dół od stroju przeciwdeszczowego, no to trochę mi to zajęło, jak zwykle. No i jakaś tam pani starsza stała z koszykiem, no to jak się zorientowałem, że stoi za mną, no to pomogłem ten koszyk wnieść do samochodu, żeby nie było. Motocykliści to też kulturalne osoby. No, zostawiamy dobre świadectwo o sobie. Tutaj stojąc w korku, Austriacy, jak widzicie, nie zjeżdżają za bardzo do prawej, to jest dosyć zasadniczy kraj, rzadko to tam się zdarza, żeby tak puszczali na tych remontach. Także miejcie to na uwadze, to nie Włochy, także tym się tutaj te dwa kraje między sobą na pewno różnią. Na zdrowie!
Czasem na trasie trafi się tak, że tak zwani lokalesi, a tutaj mamy 3 rodzaje lokalesów, bo są i Szwajcarzy, Włosi i Austriacy na tym trójnogu. Więc tak naprawdę każdy z nich jest tutaj lokalesem. No i nam tak się trafiło, że za tym remontem stanęliśmy za dziewczyną i chłopakiem ze Szwajcarii akurat. No i tak fajnie się za nimi jechało, widać, że znali drogę. Całkiem spoko sobie dawali radę i nawet nam się nie chciało ich wyprzedzać. Bo po pierwsze, no, znają drogi, wiedzą, gdzie stoją jakieś radary, policja, także od razu mamy zająca na dzień dobry. A po drugie, mówię, znają też trasę, czyli wiedzą, gdzie trzeba przehamować, gdzie nie, gdzie można sobie odkręcić i tak za nimi się trzymaliśmy. Aż niestety odbili w prawo, gdzie my wczoraj jechaliśmy, a my prosto, no i musieliśmy się zatrzymać i zdjąć deszczówki. No bardzo chodnie, no goni nas deszcz. Jedziemy. Ten znowu tam, musi się kto złożyć. 1 hour later. Ja pierdolę. 1 eternity later. Ile tego staje się po prawej? Łe kurwa, ale zawiało. Uważaj, triumfy jadą same triumfy chyba. Za białym Szkodą. Podajcie się, bo autobus szeroko idzie. Po stronie włoskiej, jak widzicie, totalne inne reguły gry, że tak powiem jazdy. Samochody bardziej do prawej zjeżdżają, jest miejsce. No tutaj trochę traktowany ten pas środkowy jest jakby był dla motocyklistów, skuterzystów. Także tutaj ta ciągła to tak naprawdę traktują Włosi tak jakby no, nie istniała, że można po tym jeździć. Oczywiście nie można, ale policja nawet przymyka na to oko. W większości właśnie we Włoszech. Mówię, jak jest podwójna, to broń Boże, podwójna to od razu mandacik. Dziękujemy, do widzenia, także na to musicie uważać. Z tą pojedynczą to przeważnie tam jakoś przymykają oko. Po drodze można spotkać różne takie właśnie wycieczki motocyklowe, skuterzystów, jakichś zabytkowych motocykli, tego typu rzeczy. No bo to takie typowo włoskie klimaty, więc na pewno coś tam spotkacie, jak będziecie na tego typu wyprawie. My tymczasem już kierujemy się w stronę Jaufenpass, no i zobaczcie, jak ta droga prowadząca wygląda. Przed nami droga SS44, czyli klasyk prowadzący na Jaufenpass, albo jak mówią Włosi, Passo Giovo. To jedna z najbardziej malowniczych przełęczy południowego Tyrolu, a przy okazji jedyna, która łączy bezpośrednio dolinę Valpa Siria z Vipiteną, po drugiej stronie Alp. Droga, którą jedziemy, ma swoje korzenie jeszcze w XIX wieku. Austriacy przebudowali ją strategicznie,
żeby łatwiej przerzucać wojska przez góry. Dziś zamiast koni żołnierzy mamy motocykle i turystów. I szczerze, to ta lepsza wersja historii. SS-44 to typowo włoski miks. Świetny asfalt, dynamiczne zakręty i ciągłe zmiany wysokości. Wspinamy się z każdą minutą, a droga robi się coraz bardziej kręta. Tutaj trzeba być czujnym. Zakręty potrafią złożyć w pół, a widoki skutecznie rozpraszają. Można się spodziewać długich serpentyn, szerokich łuków, ale też kilku ciasnych zakrętów, które potrafią zaskoczyć, zwłaszcza gdy ktoś jedzie tu pierwszy raz. Na szczęście jakość na wierzch jest naprawdę, ale to bardzo dobra, miejscami wręcz perfekcyjna. Im wyżej, tym bardziej czuć klimat przełęczy, robi się chłodniej, wiatr daje o sobie znać, a krajobraz zaczyna przypominać górską scenę z pocztówki. Za to właśnie kochamy Alpy, za to uczucie, że każda minuta jazdy prowadzi do czegoś jeszcze piękniejszego. A Jaufenpass? No już za chwilę przed nami i gwarantuję, to jedna z tych dróg, na których trudno zetrzeć uśmiech z podkasku. Uśmiechnij się do kamery. Kurde, zawsze w tym śpioszku mnie filmujesz. No i tak, proszę Państwa, Albergo Alpenrose oficjalnie nas pokonało. Wzięliśmy tylko klasycznego Wiener Schnitzla, ale okazało się, że to nie był zwykły kotlet. To był kotlet, który mógłby przykryć mały motocykl. Porcja tak duża, że gdyby ją rzucić z Jaufenpass, to zadziałaby jak paralotnia. Obsługa przemiła, kuchnia domowa, świeża, pachnąca. No i potwierdzamy, tu się naprawdę jak u mamy, tylko że mama nigdy nie robiła kotleta wielkości mapy Tyrolu. Po heroicznym starciu z talerzami dopiliśmy z trudem kombinezony, podkreślam z trudem, i ruszyliśmy dalej w drogę. Przed nami SS-44, dalsza jej część, która po takim obiadzie wydaje się idealna, żeby spalić przynajmniej 3 okruszki z tego potwora zwanego sznyclem.
Zakładamy kaski, odpalamy motocykle i lecimy w stronę szczytu Jaufenpass, albo jak Włosi romantycznie to nazywają, Passo Giovo. A przed nami już tylko serpentyny, widoki i ta charakterystyczna mieszanka radości i bólu brzucha po zbyt dobrym jedzeniu. No to dobra, jedziemy dalej. Na Jaufenpass jest wiele punktów widokowych, a my postanowiliśmy się zatrzymać nad jednym z nich, który wydał nam się najbardziej spektakularny. Zobaczcie sami. No. Mówię, że jeden z lepszych, jakie chyba w życiu widzę. No. Transfogarska. Trochę. Jaufenpass. No, lepiej w kasku, w wieku to lepiej w kasku. Domowo czy poziomo? I tak, i tak. No? Stój, kurwa, pojedzie. Głowę musisz mieć bardziej tam, bo masz za wielki łeb, jak głowa jest tam. Czaisz? No nie aż. Będzie upranie. To się nagrywa, kurwa, tak by the way. Dalej zrobić ci jakieś... Zrób jakieś normalne w końcu. Stamina jest tak. Nie widzę. Ja nie mam kolorów. Powiem ci, że jakbyś na Tinderze wystawiłbyś ubranie. Jedziemy, kuźwa, bo nie dojedziemy dzisiaj tej. Kubuś, dalej, chodź, bo tutaj druga jest, a mamy jeszcze 240 po winklach. Także niby zwykły punkt widokowy, a śmiechu co niemiara. No tak jak widzieliście, jeden rzuci grypsem,
drugi podchwyci i później już nie idzie tego zatrzymać. No ale najważniejsze, żeby mieć dystans do siebie i się umieć śmiać z siebie samego. To jest najważniejsze podczas takiej wyprawy. Jak to mówię, burakiem może być na co dzień, ale to sobie na wyjazdy schowajmy do kieszeni. Wschodnia strona Jaufenpass to przepiękna trasa, ale trzeba przyznać, że nawierzchnia miejscami zaczyna się już wyraźnie pogarszać. Pojawiają się łatki, odcinki, pęknięcia, spękania, które proszą się po prostu o remont. I faktycznie, prace drogowe są tu dość częste. Często nawet z ruchem wahadłowym, więc trzeba liczyć się z krótkimi postojami. Mimo tego, dla motocyklistów to nadal świetna, bardzo przyjemna droga. Dużo zakrętów, dobre tempo i piękne widoki sprawiają, że nawet te gorsze fragmenty nie psują ogólnego wrażenia.
Dojeżdżamy do końca przełęczy Jaufenpass. No i chłopaki wpadli na pewien szalony pomysł dotyczący, gdzie mam zamontować kamerę. No i zobaczcie sami, co z tego wyszło. Ale poczekaj, to Marcin, weź tą kamerę na tył i jeszcze. Poczekaj, bo sobie będę... Na tył, tak? No, ja i wtedy pojedziemy za tobą. Takie dwa policjanty. Nie będę miał kurwa stresu. No i powiedzcie sami, czy tych dwóch gości z tyłu nie wygląda, jakby byli z policji? Niebieskie motocykle, takie same, taki sam ubiór. Brakuje im tylko, powiedzmy, fluorescencyjnych odblasków gdzieś tam na bokach, albo jakichś białawych, szarawych. Natomiast wygląda to tak, jakby cały czas za mną jechała policja i miałem z tego w pewnym momencie niezły ubaw. Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do when Sheriff John Brown come for you? Tell me what you wanna do, what you gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man I give you no break. Not even your eyes you now give you no breaks. Well, hey, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Why did you have to act so mean? Don't you know you're a human being? Born of a mother with the love of a father. Reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, I know sometimes you wanna let go. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You're too bad. You're too rude. You're too bad. You're too rude, yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Na samym wierzchołku Jaufenpass zauważyliśmy, że rejestracja Marcina trzyma się już dosłownie na ostatniej śrubce. Szybka akcja na poboczu, parę ruchów z trytytką i udało się ją uratować. A Marcin, no jak widać, zachwycony i zadowolony, bo tablica została z nami, a nie na
górze, gdzieś na przełęczy, bo bez tej blachy nie mógłby kontynuować za bardzo podróży po Austrii i jutrzejszej Szwajcarii. Także fuksem się udało, a te tytki, które wożę zawsze przy sobie, w końcu się na coś przydały. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Jak widać, policjanty cały czas siedziały mi na ogonie. Myślę, że efekt wyszedł całkiem ciekawy. Mam nadzieję, że się podobało. My tymczasem dobijamy do naszego dłuższego punktu postoju w miejscowości Święty Leonard we Włoszech. I na tym momencie będziemy właśnie kończyć ten odcinek. W następnym odcinku, w dalszej części dnia, pojedziemy na Passo del Rombo i Timelsjoch, także subskrybujcie, co by nie przegapić. Ja tymczasem żegnam się z Wami. Cześć!